Na tym kanale wielokrotnie poruszaliśmy temat tego, czy żyjemy w Matrixie, albo jeśli żyjemy w tym Matrixie, to jakie on ma warstwy, jakimi aspektami się rządzi w cudzysłowie ten Matrix. I coraz częściej możemy słyszeć, że albo naukowcy, albo jacyś teoretycy próbują unaocznić ludziom, że żyjemy w pewnej formie symulacji. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o tym, jakie funkcje powinien spełniać taki, powiedzmy, człowiek, który zasila cały Matrix, który zasila całą symulację, w której podobno żyjemy. Pokażę kilka albo nawet kilkanaście punktów, które człowiek powinien spełniać, żeby zasilać taki Matrix, ale też pokażę kilka rozwiązań, które warto używać w swoim codziennym życiu, aby właśnie odwrócić ten cały bieg tak zwanej symulacji, czyli to, żeby nie zasilać tego Matrixa i nie powodować tym samym jakiegoś wewnętrznego konfliktu w nas samych, ponieważ taka sama myśl o tym, że żyjemy w Matrixie albo w jakiejś symulacji, może już powodować to, że po prostu wręcz niektórym odechciewa się żyć, bo takie też komentarze bardzo często czytam albo pod filmami tutaj na kanale, albo też piszecie do mnie w mailach. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, nie tylko powiemy o tym, czym karmi się Matrix albo ta symulacja, w której żyjemy, ale też powiemy o tym, jak z tego wyjść, jak krok po kroku używać swoich zasobów do tego, aby nie zasilać Matrixa. Nazywam się Michał Vazquez-Plewniak i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. Matrix oraz symulacja, w której żyjemy, prawdopodobnie żyjemy, rządzi się pewnymi prawami. I te prawa, one istnieją od tysięcy lat, ale te prawa mają rację bytu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy otrzymują odpowiednie zasilanie, odpowiednią energię. Tak jak jakieś urządzenie na baterię, jeśli nie włożymy do niego baterii, nie będzie to urządzenie działało. Dlatego w pierwszej części tego filmu przedstawię Wam 10 punktów, które człowiek powinien spełniać, bo powiedzmy, że Matrix albo symulacja jest pewnego rodzaju iluzją, zasłoną dymną, która prowokuje ludzi do tego, aby właśnie spełniali pewne aspekty tego Matrixa i powodowali, że swoją energią życiową zasilają jego całą tak naprawdę egzystencję. Będzie to 10 punktów i pamiętajcie, moi drodzy, że te 10 punktów to są tylko i wyłącznie pewne azymuty, które warto obrać, aby rozejrzeć się dookoła siebie, ale też popatrzeć na swoje życie. Nie tylko jak żyją inni ludzie i mówiąc właśnie o tym, że żyjemy w Matrixie, możemy wskazać palcem i powiedzieć, to ci ludzie zasilają Matrix, ale przede wszystkim właśnie, żeby zagłębić się w siebie i pomyśleć sobie, co mogę ja zmienić w sobie, żeby nie zasilać tego Matrixa, żeby nie stać się po prostu tą bateryjką. Punkt pierwszy to jest lenistwo i jest to cecha, która jest bardzo, ale to bardzo pożądana przez Matrix, przez cały system. Dlaczego? Ponieważ ludzie, którzy są leniwi, którzy na przykład, nie potrafią uprawiać jakiegoś sportu albo nie potrafią być aktywnym, proaktywnym w swoim życiu, nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, nie potrafią na przykład dbać o podstawowe rzeczy w swojej codziennej egzystencji, czyli ludzie, którzy wchodząc w lenistwo, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, potrafią pokazać na innych, wskazać na innych, że to ich wina, że nasze życie wygląda w ten sposób, to są ludzie, którzy stają się ludźmi pasywnymi, a tym samym ludźmi, którzy zasilają Matrix. I tutaj można by powiedzieć, ale to skoro ktoś jest pasywny, to znaczy się, że nie zasila Matrixa. No właśnie nie. Matrix i symulacja potrzebują ludzi leniwych. Ludzi, którzy nie uprawiają sportów, ludzi, którzy nie chcą podejmować odpowiedzialności za swoje czyny, ludzi, którzy nie potrzebują wziąć odpowiedzialności na przykład za swoje zdrowie i tak jak powiedziałem wcześniej, ludzi, którzy są wycofani. I w pewien sposób Matrix i cała symulacja przygotowuje odpowiedni grunt pod to, aby wielu ludzi w dzisiejszym współczesnym świecie było wycofanych i leniwych. Drugim ważnym zasobem, z którego Matrix ciągnie energię, to jest bycie przebodźcowanym.
Matrix potrzebuje ludzi przebodźcowanych. Co to oznacza? Bycie przebodźcowanym to tak naprawdę niewiedzenie, czego się chce w życiu, niewiedzenie, za co się złapać. To są te aspekty nas samych, które oczywiście czasami mogą się przejawiać w naszych życiach, ale jeśli nie potrafimy ich przezwyciężyć, to cały czas zostajemy w tej samej energii bycia przebodźcowanym. I człowiek przebodźcowany to tak naprawdę człowiek rozkojarzony. Człowiek, tak jak w punkcie pierwszym, nie podejmujący odpowiedzialności. I znowu, łatwiej jest wziąć na przykład telefon i pooglądać sobie coś na telefonie, niż wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Dlatego Matrix wręcz promuje bycie rozkojarzonym. Matrix promuje to, żebyśmy częściej siedzieli w telefonie. Promuje to, abyśmy nie podejmowali jakichś niewygodnych kroków w swoim życiu. Po prostu Matrix promuje to, aby zostać w wygodnym, bezpiecznym, komfortowym miejscu i tak naprawdę, aby się rozsiąść na kanapie, wziąć sobie telefon właśnie do ręki i posiedzieć na tym telefonie jak najdłużej. I tutaj ciekawostka, według najnowszych statystyk, przeciętnie człowiek w ciągu dnia, szczególnie młodzi ludzie, spędzają około, uwaga, 7, tak mniej więcej między 7 a 8, 9 godzin na telefonie, patrząc w ekran telefonu. Oznacza to, że oczywiście ten człowiek jest rozkojarzony przez powiedzmy te 8-9 godzin. Bo to nie chodzi o to, że człowiek 9 godzin spędza na produktywnym korzystaniu z własnej energii i siedzi przed telefonem i na przykład, pracuje coś, prawda? Albo czyta książkę na telefonie przez 8 godzin. No oczywiście nie. Chodzi tutaj o to rozproszenie. I znowu, ludzie rozproszeni, ludzie przebodźcowani to są ludzie, którzy są u fundamentu całego Matrixa. I punkt trzeci, który łączy się z punktem drugim i z punktem pierwszym, to jest to, że Matrix i cały system, cała symulacja potrzebuje ludzi osądzających, czyli ludzi, którzy wskazują często palcem i mówią, to ich wina, to dzięki nim cierpimy, to oni, rządzą światem i tak dalej. Matrix potrzebuje bardzo dużej ilości takich ludzi, takich bateryjek właśnie. Więc oczywiście im częściej my osądzamy i wskazujemy palcem na kogoś, tym częściej stajemy się po prostu baterią zasilającą Matrix. Czwarty punkt to jest to, że Matrix i symulacja potrzebuje ludzi, którzy żywią jakąś nienawiść, jakąś zawiść, jakąś zazdrość, jakieś negatywne emocje w stosunku albo do innych ludzi, albo do całych grup ludzi. I zobaczcie, ile razy było tak, że jedna grupa ludzi nienawidzi drugiej grupy ludzi i do czego to prowadziło. Prowadziło ostatecznie, bardzo często w historii naszego świata, do różnego rodzaju konfliktów, które zresztą, dla przykładu, możemy dzisiaj oglądać, prawda, w różnych częściach kuli ziemskiej. Tego typu konflikty, szczególnie konflikty zbrojne, właśnie bazują na tej zawiści, na tym braku akceptacji jednych w stosunku do drugich. I Matrix, oczywiście wiemy doskonale, jak najbardziej karmi się tego typu energią, już nawet nie tyle energią ludzką, prawda, tą energią nienawiści, która zasila całe pole informacyjne, ale przede wszystkim karmi się tym, że napędza to cały ten dysfunkcyjny system ekonomiczny tego wyzysku, na przykład chociażby produkcji broni, prawda, że to wszystko się napędza, cały ten system ekonomiczny i powoduje, że nadal jedni ludzie są w stanie osądzać i oczerniać, obwiniać drugich ludzi. I to jest u fundamentu symulacji Matrixa. Również punkt piąty to jest to, że Matrix potrzebuje ludzi, którzy wiedzą lepiej. Albo tak naprawdę, którzy wiedzą najlepiej. I tacy ludzie, którzy wiedzą lepiej, wiedzą najlepiej, to są doskonałymi bateriami całego systemu Matrixa. Ponieważ są to ludzie, którzy generują doskonale energię taką właśnie, takiego konfliktu, takiej troszkę, wręcz bym powiedział, nienawiści, bo to są ludzie, którzy mówią, nikt mi tu nie będzie mówił, ja wiem najlepiej. Matrix potrzebuje takich ludzi, ponieważ w tych ludziach brakuje autorefleksji. I czy to stoicy, czy to jacyś myśliciele, najlepsi myśliciele tego świata, czy też właśnie jakieś awatary duchowe, większość z tych istot posiadała jakąś formę autorefleksji i o tym będziemy mówić w drugiej części tego odcinka. Ale zauważcie, że właśnie ludzie, którzy wiedzą dosłownie najlepiej, którzy w ten sposób też komunikują, mówią, ja wiem najlepiej i koniec, kropka. Tu jest ściana postawiona, ja wiem najlepiej. To są ludzie, którzy tą swoją energią właśnie, taką władczą energią,
próbują po prostu pokazać całemu światu, że niby są lepsi, niby są wyżej, a z drugiej strony są u fundamentu zasilania Matrixa. Punkt 6 to jest bardzo ważny punkt, a mianowicie Matrix potrzebuje ludzi zadłużonych. Po prostu, moi drodzy, jest to trochę brutalna prawda o dzisiejszym świecie, ale jak się patrzy na współczesny świat, wielu ludzi jest po prostu zadłużonych, czyli jest na minusie, czyli wydaje więcej niż zarabia, prawda? I znowu, dlaczego Matrix potrzebuje takich ludzi? Bo takich ludzi bardzo łatwo wpędzić w pewnego rodzaju pętle. W pętle na przykład właśnie różnego rodzaju pożyczek, jakichś dysfunkcyjnych zachowań. Ostatecznie takie zachowania degradują ludzi właśnie z poziomu biedy, z poziomu jakiejś dysfunkcji ekonomicznej do poziomu, no właśnie, czy to jakichś dysfunkcji psychicznych, czy też do nadużywania różnego rodzaju substancji. I Matrix karmi się tego typu energią. Dlatego zobaczcie, że dysfunkcyjność ekonomiczna, właśnie, czyli nieradzenie sobie z naszymi finansami, po prostu bycie zadłużonym mocno, ale to mocno zasila Matrix, który wręcz karmi się tymi długami ludzi. I 7 punkt doskonale łączy się z poprzednim, czyli z tym, że ludzie są niezaradni ekonomicznie, a 7 punkt właśnie to jest ta niezaradność. Matrix potrzebuje ludzi niezaradnych. Ludzi, którzy mają w cudzysłowie związane 2 ręce i nie mogą nic zrobić z tym. Oczywiście takim się wydaje, że nie mogą z tym nic zrobić, bo to ich wina, bo to oni tak zarządzają tym krajem i tak dalej. To powoduje, że ja w takim układzie nie mam nic tutaj do powiedzenia. Właśnie taka bezradność, taka niezaradność, wręcz właśnie bym powiedział ta bezradność powoduje, że ludzie tą swoją bezradnością, tą niemożnością pójścia dalej zasilają niechcący system Matrixa. I kolejny punkt, który jak zwykle łączy się z poprzednim punktem, to jest to, że Matrix potrzebuje ludzi przerażonych. Ludzi, którzy na co dzień żyją w takim wycofaniu, żyją właśnie wręcz w przerażeniu o codzienny byt. I oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego możemy się z tym zgodzić, że tak, ludzie nie mają pieniędzy, no to żyją w przerażeniu. Ale z drugiej strony, jak sobie na to spojrzymy, to można by powiedzieć, że skądś to przerażenie się bierze w ludziach. I oczywiście wiemy doskonale, skąd bierze się energia przerażenia i to nie musi być z dnia codziennego, to nie musi być z tego, że ktoś właśnie nie ma pieniędzy albo że ktoś choruje. To może wynikać z różnego rodzaju zaprzeszłych doświadczeń, na przykład z dzieciństwa. Ale to przerażenie w człowieku, ta energia jest w stanie tak mocno zacisnąć jego właśnie tą jaźń, że właśnie człowiek wydaje mu się, żyjąc w tej symulacji, że nie ma sprawczości i dzięki temu to przerażenie utrzymuje ludzi w tej niemocy. A to jak najbardziej zasila całą symulację. Jako punkt 9 wymienię tutaj tak zwane, może nie tyle rozproszenie, ale bardziej takie ogłupienie ludzi. Matrix zasila się ludźmi, którzy są non-stop ogłupieni, ale przede wszystkim i nie tyle rozproszeni, co mówiliśmy już w poprzednim punkcie, ale bardziej Matrix karmi się ludźmi wiecznie zajętymi. No bo zobaczcie, ktoś, kto na przykład ma zasoby finansowe, ktoś, kto ma dużo pracy, ktoś, kto jest na przykład pracocholikiem, jest to człowiek, który jest non-stop zajęty, prawda? Non-stop coś generuje, non-stop coś robi, coś produkuje. Nawet jak nic nie robi, to też coś robi, prawda? Bo są ludzie, którzy na przykład mają non-stop gonitwę myśli i oni po prostu też generując myśli, generują energię zasilającą całą symulację. Bo oczywiście ta symulacja ciągle podrzuca pewne treści tym ludziom, nawet do umysłu, nie tyle do ciała, co bardziej do umysłu. I zobaczcie, że tacy ludzie wiecznie zajęci to są ludzie, dzięki którym właśnie cały ten świat się kręci. To są ludzie, którzy dosilają Matrix swoją energią życiową tak naprawdę. Oczywiście jakie jest z tego wyjście? No jest kilka, ale jakby takim najprostszym elementem to jest właśnie wchodzenie w siebie i wyciszanie tego, powiedzmy, wewnętrznego króliczka, który gdzieś tam cały czas po prostu biegnie, nie wiadomo gdzie oczywiście, no i zasila tym samym właśnie Matrix. Dlatego jak najbardziej symulacja, moi drodzy, karmi się ludźmi, którzy są non-stop zajęci. I ostatni punkt, czyli ostatnia ta część bateryjek, które zasilają Matrix, to jest trauma. I oczywiście już dzisiaj wiele się mówi o traumie, natomiast cały system, cała symulacja bardzo, ale to bardzo
potrzebuje ludzi straumatyzowanych. Czy to potrzebuje na przykład, nie wiem, weteranów z wojny, z jakiejkolwiek wojny, czyli ludzi młodych, którzy zostali straumatyzowani na przykład będąc na froncie. Czy to potrzebuje dzieci, które są straumatyzowane poprzez jakieś na przykład dysfunkcyjne zachowanie w rodzinach. Czy też potrzebuje już dorosłych, straumatyzowanych ludzi, którzy są, tak jak w poprzednich punktach, przerażeni i to przerażenie blokuje ich w rozwijaniu swojego potencjału i właśnie cała ta trauma jest u fundamentu również Matrixa, ponieważ trauma ma w sobie tak dużo tej powiedzmy złej energii, tej energii, która jest energią opresyjną, gdzie właśnie Matrix wręcz potrzebuje tej energii do dokarmiania się. Także ostatni punkt, moi drodzy, to jest to, że cała symulacja potrzebuje pewnego rodzaju traumy. Nie tylko na poziomie indywidualnym człowieka, ale również na poziomach właśnie kolektywnych, całych geolokalizacji, na przykład jednego narodu, który jest straumatyzowany z przeszłości i ten naród non-stop generuje tą energię traumy, zasilając cały system. I teraz, moi drodzy, zanim przejdziemy do rozwiązań, bo teraz będzie druga część odcinka, ja zachęcam Was do dołączenia do nowej rzeczy, którą właśnie rozpoczynam na Each One Teach One, czyli do dołączenia do, powiedzmy, takiego ekskluzywnego i limitowanego newslettera. Czyli będzie to miejsce, w którym ja mailowo będę wysyłał do Was, moi drodzy, różnego rodzaju informacje, których na przykład nie mogę publikować w różnych miejscach, prawda? Nie powiem gdzie, wszyscy wiemy o co chodzi. Dlatego zachęcam Was do zapisania się do tego ekskluzywnego newslettera, w którym będę Wam przysyłał dodatkowe informacje, zarówno związane z podcastem, jak i również, czyli jakieś zakulisowe na przykład informacje, jak również będę Wam przekazywał dodatkowe rzeczy związane z rozwojem samoświadomości. Żeby zapisać się na newsletter, wystarczy wejść na stronę eachone.pl i tam u góry w menu jest odnośnik nazwany newsletter. Możecie również zeskanować ten QR code, którego widzicie tutaj z boku. Wystarczy wziąć swój telefon, aparat, zeskanować QR code i zostaniecie przeniesieni do takiego formularza, w którym możecie się zapisać na newsletter. Pamiętajcie, aby podać tam swój adres mailowy i żeby go potwierdzić w swojej skrzynce właśnie mailowej, ponieważ jest tam takie pewne zabezpieczenie, które zabezpiecza od tego, żeby różni, nie wiem, trolle nie przychodzili na ten newsletter. Po prostu trzeba u siebie w skrzynce mailowej potwierdzić to, że się zapisuje na ten newsletter. Także zachęcam Was do tego, bo to jest nowość, to jeszcze nie ruszyło, ale lada dzień będzie to startować, no i będą tam naprawdę mega ciekawe informacje. A teraz wracamy do odcinka. Mówiliśmy o tym, co zasila Matrix, co zasila całą symulację. Teraz poruszę rozwiązania, no bo ktoś by mógł powiedzieć, zostawimy ten odcinek przy tych 10 traumatycznych punktach i nic z tym nie zrobimy. No właśnie nie. Przejdźmy teraz do rozwiązań. I tutaj pokażę Wam 6 propozycji, które w zasadzie w każdą jak wejdziemy, nawet po trochu, albo nawet jak wybierzemy sobie jedną z nich i wejdziemy głęboko w jedną z tych propozycji, to już będziemy w stanie odcinać się od zasilania właśnie całego systemu, chociażby na jedną małą skalę, na naszą indywidualną skalę. Ale znowu, kolektywnie, jak jest nas tutaj prawie 80 000 na kanale ludzi, jakby każdy zastosował choć jedną z tych właśnie 6 podpowiedzi, którą tutaj dam, albo na przykład kombinację 2, 3 w jakichś aspektach naszego codziennego życia i to już może sprowokować, że po prostu odpinamy się od tego zasilania Matrixa. Punkt pierwszy, moi drodzy, jeśli chodzi o rozwiązania. Matrix nie jest zasilany przez ludzi, którzy potrafią słuchać z uważnością drugiego człowieka. Zobaczcie, że jest to w pewnym sensie odwrotność tego, co mówiliśmy w poprzednich punktach. Czyli tam był taki punkt, że na przykład są ludzie, którzy wiedzą najlepiej, oni chcą powiedzieć, wszyscy muszą ich słuchać i oni mają wieczną rację na zawsze, prawda? A tutaj wchodzimy w punkt, gdzie uważne słuchanie nie tylko drugiego człowieka, ale też tego, co się w ogóle dzieje w naszym polu informacyjnym, powoduje, że odcinamy się od energii Matrixa i wchodzimy bardziej w siebie, w jakąś autorefleksję, ale właśnie to słuchanie tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym, no bo wiecie, słyszenie to
To jest jedno, możemy słyszeć, co ktoś do nas mówi i tak dalej, prawda? Ale słuchać z uważnością to jest konkretny zasób, którego moim zdaniem, moi drodzy, warto już dziś zacząć się uczyć. I zakładam, że wielu z was już potrafi to robić, natomiast możemy się po prostu łapać w niektórych sytuacjach. Kiedy coś nas frustruje, kiedy ktoś coś do nas mówi, my nie chcemy tego słuchać, bo mamy to gdzieś tak naprawdę, to ta nasza właśnie frustracja zasila Matrix, moi drodzy. A kiedy wchodzimy w tą energię uważności, kiedy z uważnością przysłuchujemy się, co mówi drugi człowiek, co otoczenie do nas mówi, prawda? Co czasami w ogóle przestrzeń do nas mówi, już to powoduje, że nie zasilamy systemu. I punkt drugi, jeśli chodzi o rozwiązania, to jest to, że Matrix nie lubi i Matrix nie jest zasilany przez ludzi, którzy potrafią się w jakikolwiek sposób połączyć z własnymi zasobami. Niekoniecznie są to, moi drodzy, zasoby takie wyuczone w szkole. Czyli, że ktoś się, nie wiem, wyedukował w jednym kierunku i teraz umie to zastosować. To jest oczywiście taka bardzo przyziemna sprawa. Ale mówię tutaj o tych naszych zasobach, które bardzo często albo ludzie wyparli ze swojej świadomości, bo na przykład zostało im wmówione, że zostaw to, to są jakieś głupoty. A z drugiej strony to są rzeczy, które ludzie gdzieś głęboko czują w sobie, ale na przykład, nie wiem, środowisko nie pozwala im stosować tych swoich właśnie umiejętności. Na przykład właśnie prekognicja, prawda? Coś, co jest niby uznawane za coś niemierzalnego, nie takiego niefizycznego, za coś odleciane, jakieś duchowe. Ale na przykład wielu ludzi potrafi poprzez wczucie się w siebie, a czasami nawet tak bardzo spontanicznie, wyczuć, co może się zdarzyć za chwilę. Wyczuć, że za chwilę na przykład przejedzie gdzieś samochód, więc może nie dam kroku do przodu, poczekam jeszcze chwilę. Wyczuć, kiedy mam coś zrobić w konkretnym miejscu, w konkretnej sytuacji. I oczywiście te sygnały przychodzą do nas z naszego pola informacyjnego. Kiedy oczywiście jesteśmy w odpowiednim stanie świadomości, prawda? Dlatego nie negujmy tych intuicyjnych wglądów, które nam się pojawiają, wręcz korzystajmy z nich na co dzień. Tego Matrix, moi drodzy, bardzo nie lubi. I trzeci zasób, który warto rozwijać w sobie, to jest obserwowanie świata zewnętrznego z bardzo wielu perspektyw. Czyli jeśli otrzymujemy jakąś informację, jeśli coś widzimy, jeśli coś usłyszymy, bierzemy taką informację jako jakiś początek, jako zaczątek jakiejś pewnej rzeczy i rozszerzamy kontekst tej danej jednej rzeczy, tej danej jednej informacji i zaczynamy oglądać ją z różnych stron. Ja zawsze to lubię porównywać do, powiedzmy, kamery właśnie, prawda? Że jak mamy jakiś jeden aspekt, czy to aspekt jakiejś informacji, czy czegoś z naszego życia, to warto jest się odsunąć od tego, oddalić od tego gdzieś na jakąś odległość, zdystansować i popatrzeć z różnych perspektyw. Dosłownie można sobie wyobrazić, jakbyśmy byli kamerzystą, jakbyśmy trzymali kamerę w ręku i obracali się wokół tego jednego aspektu, tej jednej informacji, której chcemy się przyjrzeć i wtedy zyskujemy różne punkty odniesienia. I takie oglądanie z różnych perspektyw sytuacji, w których na przykład się znajdujemy w naszym życiu, jest niesamowicie zasobne dla nas, a tym samym odłącza nas to od zasilania systemu. I kolejnym punktem to jest to, że Matrix nienawidzi, a wręcz próbuje zwalczać ludzi, którzy są aktywni fizycznie, ale też aktywni mentalnie, aktywni z poziomu serca. W poprzednich 10 punktach mówiliśmy o tym, że Matrix karmi się wręcz ludźmi leniwymi. Natomiast tutaj prosta odwrotność, jakby odwracamy to. Matrix wręcz nie lubi ludzi, którzy są aktywni, którzy uprawiają jakiś sport, którzy potrafią w jakiś sposób wystawić swoje ciało na jakiś dyskomfort i oczywiście po jakimś czasie tego dyskomfortu finalnie człowiek, który wystawia się na ten dyskomfort, wygrywa. I tak naprawdę co wygrywa? Wygrywa siebie, wygrywa wgląd, wygrywa to, że otrzymuje informacje o tym, kim jest, co potrafi przezwyciężyć, nawet małymi krokami. Ale zazwyczaj ta ostatnia informacja właśnie po przezwyciężeniu jakiegoś doświadczenia buduje naszą samoświadomość. Tego Matrix bardzo nie lubi. Dlatego, moi drodzy, dowolny sport, dowolna praca z ciałem, jaką możemy wykonywać, ale też z umysłem, czyli pobudzanie tego naszego umysłu, czyli bycie aktywnym, a nie leniwym,
powoduje, że Matrix wręcz, bym powiedział, nie jest zainteresowany takimi ludźmi. I kolejnym punktem jest to, że Matrix nie lubi wręcz i po prostu wręcz omija ludzi, którzy nabyli umiejętność wybaczania. I pamiętacie z poprzednich punktów, kiedy mówiliśmy o tym, że Matrix karmi się właśnie tymi ludźmi takimi opresyjnymi, takimi, którzy potrafią osądzać, wskazywać palcami, pokazywać winowajców i tak dalej, prawda? Oczywiście oni wszystko tutaj robią cacy, ale łatwiej jest wskazać palcem na innych ludzi. Takimi ludźmi Matrix się wręcz karmi. Natomiast Matrix wręcz nienawidzi takich ludzi, którzy potrafią wybaczać. I wybaczanie, moi drodzy, każdy z was wie, że nie jest łatwą umiejętnością, której możemy się nauczyć od tak. Natomiast jeżeli posiądziemy możliwość wybaczania, a ja bym nawet dodał radykalnego wybaczania, no to automatycznie sami odpinamy się od zasilania systemu, od zasilania Matrixa i w tym momencie jesteśmy w stanie przezwyciężyć swoje niskie zasoby, powiedzmy te niskie ja, które bardzo często właśnie prowokują ludzi do tego, aby podjudzać, aby zazdrościć, aby osądzać, aby nienawidzieć, aby nie wybaczać, prawda? Do końca życia mu tam nie wybaczę. Są ludzie, którzy w ten sposób mówią. Szukajmy w sobie pokładów wybaczania, ponieważ wybaczanie to jest ta kolejna mała niteczka, którą sobie odciągamy od Matrixa, jakby wchodzimy do siebie i dzięki temu wzrastamy wewnętrznie. I ostatni punkt wiąże się z finansami, ale też nie tylko, bo może się to wiązać z różnego rodzaju zasobami, czy na przykład z jedzeniem, czy to z posiadaniem właśnie energii, czy życiowej energii, czy też nawet energii elektrycznej. Matrix nie lubi ludzi samowystarczalnych. I w ostatnich powiedzmy 10-15 latach coraz bardziej pojawia się trend na tak zwaną samowystarczalność. Jest to dobry trend, oczywiście jeszcze on jest w powijakach. Bardzo wielu ludzi, nawet na YouTubie można obejrzeć ludzi, którzy po prostu wynoszą się gdzieś właśnie do lasu, mają jakieś swoje zasilanie, prawda, jakiś prąd, jakieś baterie słoneczne i tam uprawiają swój ogródek i mogą tam żyć, mogą być samowystarczalni. Oczywiście długofalowo jest to bardzo rozciągnięty proces w czasie. To się tak szybko jeszcze nie zadzieje, ale już widać, że pewne fundamenty się układają, czyli to, że ludzie zaczynają w ogóle nabierać takiej informacji, że jest możliwe życie w takim obszarze samowystarczalności, nawet w małych grupach, prawda? I Matrix tak naprawdę karmi się brakiem tej samowystarczalności. Matrix karmi się ludźmi, którzy są uzależnieni, uwikłani, czy to właśnie w jakieś kredyty, w jakieś zadłużenia i tak dalej. Najczęściej dzieje się to oczywiście na poziomie finansowym. Natomiast bycie samowystarczalnym to jest przede wszystkim najpierw ułożenie w sobie tego wewnętrznego poczucia samosprawczości. Następnymi krokami oczywiście mogą to być kroki na przykład już stricte w fizycznej przestrzeni, czyli co mogę zrobić, żeby polepszyć swój byt na przykład ekonomiczny. I nie zawsze jest to związane, moi drodzy, z braniem kredytów, pożyczek, z wikłaniem się właśnie w Matrix i tak dalej. Bardzo często i sam osobiście poznałem ludzi, którzy są samowystarczalni, którzy oczywiście są jakąś częścią jakiegoś elementu ekonomicznego, ale zobaczcie, że już bycie tym samowystarczalnym, czasami praca na swoim, jak to się mówi, prawda? Bycie samowystarczalnym ekonomicznie już w wielu aspektach odcina nas, uwalnia nas od różnego rodzaju opresji systemu Matrixa. Także moi drodzy, popatrzmy nawet na samo hasło samowystarczalność, na samo to hasło, nie tylko w poziomie jakby pieniężnym, prawda? Nie tylko w poziomie ekonomicznym. Możemy też popatrzeć na tą samowystarczalność właśnie, czy na poziomie energii elektrycznej, czy na poziomie energii naszej wewnętrznej. Czy my w ogóle możemy być samowystarczalni? Na przykład posty przerywane są takim dobrym przykładem, prawda? Na ile mogę nie jeść i mieć swoje własne zasilanie, prawda, tymczasowo, a dopiero potem przejść na zasilanie właśnie z poziomu pokarmu, prawda? Na ile mogę czerpać zasilanie ze słońca i tak dalej, z kontaktu z naturą. Także
Samowystarczalność, moi drodzy, jest to cecha, którą warto budować w sobie, a której Matrix wręcz nienawidzi. I będzie oczywiście próbował zwalczać wszelkiego rodzaju formy samowystarczalności. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj przekazałem, w jakiś sposób Was wspomogą w rozwoju samoświadomości. Ja zachęcam do tego, żeby jednak nie patrzeć na ten Matrix jako coś, z czym trzeba walczyć. Bo znowu, gdzie walka, tam trupy. Prawda? My już nie potrzebujemy tego typu energii. Te energie są oczywiście starymi energiami, które nadal na naszej planecie funkcjonują. Natomiast ja w tym wideo zachęcam Was do tego, aby kultywować właśnie odłączanie się od Matrixa w małych, prostych krokach. Są to kroki, które bardzo często są krokami długofalowymi. One są malutkie w dziennej rutynie, ale można je rozciągnąć właśnie nawet na całe życie. I znowu, jeżeli mamy być wolni od Matrixa, to czy takie całe życie w kultywowaniu swoich małych kroczków, w samowystarczalności, w umiejętności właśnie zarządzania samym sobą, czy to by nie było lepsze niż takie jakieś radykalne, skaczę tu i odcinam wszystko, niszczę Matrix jakby i muszę teraz wskoczyć w jakieś radykalne doświadczenia? Oczywiście niektórzy potrzebują takich radykalnych doświadczeń i to jest dla nich wręcz takie duchowe i uwalniające. Natomiast ja sugeruję, żeby małymi kroczkami kultywować swoją samoświadomość, moi drodzy. Matrix oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nie lubi takich ludzi, ale znowu, czy ci ludzie nie istnieją na tej planecie? Oczywiście, że istnieją. I jak rozmawiam z takimi ludźmi, to naprawdę aż miło posłuchać, kim jest taki człowiek. Nawet nie tyle, co robi, ile ma i tak dalej, tylko miło posłuchać, jak taki człowiek funkcjonuje po prostu na co dzień. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Ja zapraszam Was oczywiście na newsletter, o którym już mówiłem wcześniej. Zapisujemy się na stronie eachoneteachone.pl i tam jest taki odnośnik newsletter. Zachęcam również do indywidualnych sesji ze mną. To są sesje rozwoju samoświadomości i na te sesje można się zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie michałplewniak.pl, pisane bez polskich znaków. Moi drodzy, oczywiście standardowo kreatywności, pozytywności i zdrowia. I na koniec życzę Wam tego, abyście każdego dnia małymi kroczkami odłączali się od zasilania Matrixa. Teach one.